So this is, I assume, going to be the end of chapter 5 coming up as I start to leave Vardal. So let's go ahead and GTFO the hell out of here. Ruszajmy. Nie ma czasu do stracenia. Dobrze. Nasi ludzie pracowali bez wytchnienia i kładka nad przepaścią powinna być już gotowa. Wspominali coś o tym, że bez ciebie nie zamierzają po niej przechodzić. Będziesz musiał z nimi porozmawiać. Patrzcie, kto się pojawił. Nasz wielki łowca przygód. To ty nas tutaj zaciągnąłeś. I ty teraz nas wyciągniesz. Przecież kładka jest gotowa. W każdej chwili możemy się wydostać. Nikt po niej nie przejdzie. Dopóki ty nie sprawdzisz, czy jest bezpiecznie. Nie będziemy więcej nadstawiać karku, byś ty mógł sobie biegać po swoich ruinach. Czy Okay. kładka wytrzyma? Wykorzystaliśmy całe drewno, które pozostało. Musi wytrzymać. W razie, gdyby jednak nie wytrzymała, to wolę zostać tutaj, niż lecieć tam. Odsuńcie się, pokażę wam, jak to się robi. Nie tak prędko. Nie wyjdziemy stąd bez obiecanych skarbów. Bierz tę skrzynię. Jeśli przejdziesz przez cały most z załadowaną skrzynią, to i reszta z nas może bezpiecznie go przekroczyć z drobnymi upominkami. Riordan? What are you doing? Also, how much treasure did everyone else actually Widzicie, find? jestem po drugiej stronie, cały i zdrowy. Wasza kładka jest bardziej stabilna niż sami przypuszczaliście. Zbierzcie wszystko, co cenne i wynośmy się stąd. Oh, To hello. miejsce nie bez przyczyny było zamknięte przez tyle lat. Musimy upewnić się, by już nikt nigdy tu nie dotarł. O czym ty mówisz? Zostanę z tyłu, zablokuję bramę i zawalę przejście. Duster miał ze sobą kilka beczek prochu i pokazał mi, jak ich używać. Żaden klucz już nie otworzy korytarzy Vardal. Przecież w środku został Kessel. Poczekam tutaj na niego, do kiedy wystarczą mi zapasy. Jeśli ja nie będę miał już prowiantu, to tym bardziej będzie już za późno dla niego. Well, I guess this is the unique dialogue scenario that I was expecting to get out of a wolf son. So he wants the whole place collapsed, and no one to ever come back here again. Kind of hard to argue with him, just because, like, what all is there in here? You know, we have looted the Peacemaker and the old scale, which were in that glowing column of light. We've killed a bunch of monsters, taken a bunch of books. But even still, like, isn't this supposed to be part of your history? Wouldn't you want to, like, come in here and study and preserve it? So, I don't know. I guess maybe it's really not my decision to make, and I don't know that Marvin would necessarily care. Especially because he's planning to get off of this island and go to the mainland, so why don't I just let Havard do his thing? Masz rację, musimy zamknąć to miejsce. Dziękuję, przyjacielu. Walczyć u twojego boku było dla mnie największym honorem. Oh. Now they just put an invisible wall up. And in fact, has there been an invisible wall up on the pits the whole time? Oh my god. Why do they do this? Musimy jak najszybciej wyruszyć do klasztoru i przekazać przeorowi rozjemcę. Hold up. Co z Kesselem? Zostawisz go tak tutaj? Od niego zależy, czy w ogóle podejmie próbę. Musisz coś zrozumieć, Marvin. Nie zawsze możemy kogoś uratować.
Choćbyś nie wiem jak się starał, czasami po prostu nie masz na to wpływu. Raz decyzja należy wyłącznie do osoby, którą chcesz uratować. Innym razem o jej losie zadecyduje ktoś całkowicie inny. Czasami taka jest po prostu wola Adanosa. Naszym zadaniem jest starać się ją usłyszeć wewnątrz nas samych i wykonywać najlepiej jak tylko potrafimy. Ruszajmy. Okay, so now he's following me. I need to go through the gates leading outside and head to the Monastery of the Water Mages as soon as possible. Havard wants to close the Wolfzaka once and for all. He'll stay behind, slam the gates behind us, and wait a few days for Kessel's eventual return. When he runs out of provisions, he'll blow the passage with the powder kegs left over from Duster. Alright. Well, generic worker, rip in peace. Well, like, seriously, what's the reason for not letting you backtrack here? Like, what possible reason could there be to not let you go back? Other than to just encourage you to go forward in the game? But, like, why can't that be the player's decision? Dziękuję, przyjacielu. Walczyć u twojego boku było dla mnie największym honorem. Like, what if you realize, oh, wait, I meant to go back and do something? Like, you would have to reload a save when there would be no reason not to be able to just walk back over there. Like, what if that were my last torch that the game forced me to drop, and then they don't let me go back for it, you know? There could be any number of reasons the player might want to go back there. What if I wanted to go back and try talking to Kessel again? No, sorry, you're just gonna have to press on. No chance to try alternative options. Hej, ty! No chance to backtrack and do things you might have missed. Nie boisz się? Poczuję ulgę dopiero jak stąd wyjdziemy. Dobrze, że to już koniec. Jeszcze chwila w tym miejscu doprowadziłaby mnie do szaleństwa. Trzymaj. Chyba poszło mi lepiej niż się spodziewałem. Jest wygodniejszy niż myślałem. Wielkie dzięki, Stone. Z takim pancerzem nawet cały oddział sługusów lichwiarza nie będzie miał najmniejszych szans. Jasne, dla ciebie wszystko, kolego. Następnym razem, kiedy ktoś poprosi mnie o wzmocnienie antycznego pancerza, to nie będę się wahał, tylko od razu odpowiem jasne i wezmę się do pracy. So that's his ancient ore armor that he's referencing from Gothic 1. Jak morale? Nie wiem, czy brać ze sobą całe to żelastwo, które tu znalazłem. Chyba wolałbym nie pamiętać o tym miejscu. Alright, so what is this armor? Superior armor from Vardal. It is, in fact, substantially better at everything except, what? Oh, arrow protection. It's only slightly better in arrow protection. When Marvin's like, yeah, not, a dozen Volker's men couldn't kill me. I'm like, yeah, what do you want to bet that one of them will probably kill him in a cutscene at some point if I go the wrong way or I pick the wrong option? Somehow that would not surprise me. Alright, but with this armor, that means that... Oh, you unequipped my weapons too. Why do you do this, game? Wolfzock Blade is kind of a cool looking match. Oh crap, wrong button. Whoops. Not wrong button, but wrong item. I accidentally scrolled over to Berserker. This armor is not go well with this axe with how badly it clips. But I do have 69% two-handed. Not as good as 95 or effectively 100. My traditional one-hander.
But without my mercenary armor, I lose the combat bonus and protection from this, and instead I'm only getting 40 health and 7 strength, so I still have... Actually, you know what? That's a good point, because with the mercenary armor, I'm actually getting 134 arrow protection, 124 blunt and edge, 64, 44. So it's only really like 6 points better. I could equip the Protector's Belt to give me back that extra 10 protection. Then I'd be losing 40 health and 7 strength. The question is, though, like, is an extra 10 protection really gonna matter much, or am I, like, well over the limit at this point? Am I at diminishing returns, because everything is gonna hit me with, everything is gonna hit me with the, minimum 5 points of damage. Whereas here, what is my strength? 271. Here it's gone up to 281. So it is counting only the learned strength. So I only get an extra 10 strength out of that. Still don't know where I would have gotten Nordmarian armor. Like, this thing looks kind of cool, except magic protection doesn't really help a lot. But you know what? I do have herbal troll soup that I could get another 3, 6, 9, 12 protection out of. You know, I still have tons of healing here. Like, I really am not too worried about running out of healing items. Like, I got all these things that are going to give me extra health. And I've still got, like, another... this is 5, 10... This is another 1, 2, 3, almost 4, possibly 5, or... Yeah, 1, 2, 3, almost 4, possibly 4 strength right there. And then, of course, I've got ample healing from potions. I've got, bloodfly stingers that I think are going to give me some extra health as well. Why don't we just go with that? Oh, my torch went out. Jak znosisz przebywanie w tym przeklętym miejscu? Tyle ludzkich istnień. Czy było warto? Remains to be seen. Jak znosisz przebywanie w tym przeklętym miejscu? Skarby zebrane, boss wytrzymał. Możemy uciekać. Has this guy always talked like that? Jak znosisz przebywanie w tym przeklętym miejscu? Skarby zebrane, boss wytrzymał. His voice sounds weird to me. I don't remember if he always sounded so high-pitched and strained and, like... He almost sounds like some kind of weird goblin or something. Did I ask Karamon if he was scared? Poczuję ulgę dopiero jak stąd wyjdziemy. Yeah, alright. How you doing? Jak morale? Kieszenie pełne kosztowności i tylko kilka zadrapań. Bałem się, że będzie gorzej. That's good for you. Hej, What's going on, jak Uwe? morale? Udało nam się dokończyć ten cholerny most. Wynośmy się. Nie mam zamiaru zostawać tu ani chwili dłużej.
Sounds like you'll stay here another minute if I stay here, though. Ej, ty. Jak znosisz przebywanie w tym przeklętym miejscu? Cieszę się, że to już koniec. Biorąc pod uwagę okoliczności i materiały, nasz most jest prawdziwym dziełem sztuki. Sure. And Lutz is over here drinking something. Jak znosisz przebywanie w tym przeklętym miejscu? Nie dam rady od razu wrócić na służbę. Będę musiał odpocząć po tym wszystkim. Cieszę się, że to już koniec. Cool. Last but not least is Kandak. Jak morale? Gdy Kandak. tylko stąd wyjdziemy, wracam do klasztoru. Po tym wszystkim potrzeba mi ciszy i modlitwy. I do have 23 learning points. I could do something with them. I'll wait a little bit. Probably just put them into strength, I guess. Do a quick save before going through this load screen. Sometimes that's backfired on me in the other Gothic games with DX11 mod. I don't think it's been a problem so far in this game, though. I only got a quest entry. Hello. Musimy sprawdzić, czy na placu nie Dang. pojawili się kolejni ożywieńcy. Where's everybody else? And why are you running so fast? Completed quest. Riordan and I made our way out of the dungeons of Ardal. Finally. New quest. Rightful heir. Riordan and I need to check Ardal Square for any more undead. I guess we're gonna clear the path ahead of us in case more crazy stuff has spawned. Oh, well, crazy stuff has spawned. Wilczy synowie? Co oni tutaj robią? Ponownie się spotykamy, Marwinie. Gdy tylko wszedłeś do mojej sali tronowej, wiedziałem, że nie jesteś kolejnym zwykłym najemnikiem. Muszę przyznać, że narobiliście niezłego zamieszania tą swoją wyprawą. Wy się znacie? O co tutaj chodzi? Dlaczego przyprowadziłeś ze sobą całą armię? Poczciwi magowie wody. Spokojnie, ja również jestem wyznawcą Adanosa. Nie stanie wam się krzywda. Niestety nie mogę jednak pozwolić, byście przeszkodzili mi w moich planach. Marwinie, przypuszczam, że masz coś, co należy do mnie. Czas byś mi to oddał. Yeah, what are you talking about? You want the Peacemaker? I'll ask him. O czym ty mówisz? Próbujesz zrobić idiotę z siebie czy ze mnie? Żaden z tych scenariuszy nie poprawia twojej sytuacji. To chyba oczywiste, że przybyłem po to samo, co sprowadziło was w to miejsce. Rozjemca będzie należał do mnie. Well, supposedly this is supposed to be the symbol of Adanos or whatever that we need the water mages to act, but excuse me, do we really need the water mages to act? Like, can we not just solve this problem on our own? And also, is the Peacemaker actually going to be a thing because we can't wield it? Like, is that going to invalidate its usefulness as a symbol? What if I give him the Peacemaker and he wields it, or he can't wield it and it kills him and kind of shatters his faith like it happened with Kessel? I feel like giving it to him. See what happens. Proszę, rozjemca od wieków należał do twojego rodu. Czas, by do was powrócił. Marvin, nie rób tego! Rozjemca musi trafić do klasztoru. To jedyny sposób, by w końcu zmusić magów do powstrzymania szaleństwa lichwiarza. Uspokój się, magu. Volker to jedynie pionek na wielkiej politycznej szachownicy. Na Archolos nie ma miejsca dla jego nieprzemyślanych i agresywnych działań. Marwinie, podjąłeś właściwą decyzję. Oh. He can wield it.
Wspaniałe ostrze, godne władcy wyspy. Miałeś rację. Miecz rzeczywiście jest ci przeznaczony. Gdy Kessel próbował go dobyć, został zmrożony do samych kości. Nie porównuj mnie do byle parobka. Jestem dziedzicem Wolfzaka, przywódcą Wilczych Synów i jedynym prawowitym protektorem tej wyspy. Mój naród był od wieków wierny Adanosowi. Rozjemca to moje przeznaczenie. Okazałeś się bardziej przydatny niż myślałem. Niestety, tutaj kończy się twoja przygoda. Doceniam twoją współpracę, ale nie mogę ryzykować, że ty lub twoi towarzysze zakłócicie w jakiś sposób moje plany. Traficie do lochów w Wilczym Leżu. Będziecie mieć pod dostatkiem jedzenia i picia, a kto wie, jeśli wszystko pójdzie po mojej myśli i będziecie się dobrze sprawować, to w najbliższej przyszłości ponownie ujrzycie światło dzienne. Would you care to explain Wy what you're wyciągnijcie doing? z ruin wszystkich pozostałych. Wy zaprowadźcie później ich wszystkich do lochów w Leżu. Gdyby próbowali uciekać, zabić. Like, do you have an evil arch-villain plan, or are you using the sword for good, or what? Czy to nie ty zszedłeś do kopalni Pojona? Yes, that was me. Does that help my case, or what? Tak, co z tego? To przez ciebie Jon nie żyje. Zamordowałeś go tam z zimną krwią. Co prawda Ulryk mówił, że macie trafić do lochów. Ale niestety byliście na tyle nierozsądni, że zaczęliście uciekać. Excuse me. Przekaż wiadomość magom. Muszą się o tym dowiedzieć. Oh. Well, I'm gone. What's gonna happen to Riordan? Hello. Jak ty się tutaj... Riordan? Gdzie jest Riordan? Jak to gdzie? Wyruszył z tobą na tę szaleńczą wyprawę. Co się tam stało? Dlaczego nagle się tutaj pojawiłeś? Korytarze Wardal okazały się pełne ożywieńców i pułapek. Tylko garstka z Well, nas most of uszła us z survived. życiem. A czego wy się spodziewaliście, wyruszając do opuszczonej od dziesiątek lat przeklętej twierdzy? Takie miejsca to skupiska sił Beliara. Co z Kesselem i Riordianem? Czy oni też polegli? Obaj żyją, a przynajmniej żyli, gdy ostatni raz ich widziałem. Udało nam się odnaleźć kaplicę ze skarbcem w ruinach. To tam wśród stosów złota i innych antyków, na zdobionej wadze, złożony był rozjemca, miecz z legend, po którego wyruszyliśmy. Znaleźliście rozjemcę? To przecież niemożliwe. Wszyscy myśleliśmy, że to tylko legendy. Pokaż mi go. Z tym może być problem. Gdy opuszczaliśmy ruiny, czekał już na nas Ulryk ze swoją armią. Zażądał miecza pod groźbą wymordowania wszystkich z nas. Nie mieliśmy zbytniego pola do negocjacji, mając wycelowanych w siebie kilkadziesiąt kurz. Adanosie! Ulryk? Można się było tego domyślić. Wardal to ruiny twierdzy Wilczych Synów. Z pewnością nie chciał, żeby obcy naruszali miejsce spoczynku jego przodków. A jakby nie patrzeć, rozjemca należy do niego zgodnie z prawem dziedziczenia. Ale ta armia i groźby to do niego niepodobne. Zawsze miałem go za człowieka spokojnego i opanowanego. To wszystko dalej nie wyjaśnia, jak się nagle znalazłeś w środku naszej kaplicy. Co tam się jeszcze wydarzyło? To Riordan mnie uratował. Ulryk zostawił kilku ze swoich ludzi, by odprowadzili nas do lochów. Ci jednak mieli zupełnie inny pomysł. Wyciągnęli bronię i chcieli się na nas zrzucić, ale Riordan w ostatnim momencie użył jakiegoś zaklęcia i znalazłem się tutaj. Dopiero co został magiem, a udało mu się dokonać teleportacji innej osoby? Adanos rzeczywiście musiał obdarzyć go sporą łaską. Miejmy nadzieję, że i w tej sytuacji mu dopomógł. I Riordan również jest w jakimś bezpiecznym miejscu. Kessel po odnalezieniu rozjemcy próbował go odobyć. Nie skończyło się to najlepiej. Gdy tylko uniósł miecz, wydobyła się z niego lodowa fala, mocno go raniąc. Bardziej niż ciało, złamany został jednak jego duch. Co masz przez to na myśli? Kessel całkowicie się załamał. Wierzył, że to jemu będzie dane dzierżyć rozjemcę. Chciał dzięki temu dokonać zemsty i zaprowadzić na wyspie pokój. Gdy zdał sobie sprawę, że to nie jemu przeznaczony jest ten miecz,
Dostrzegłem w jego oczach pustkę. Arogancki Kessel! Jak on śmiał w ogóle liczyć na to, że zwykły śmiertelnik będzie w stanie dzierżyć artefakt Adanosa? Zamiast być pokornym narzędziem w rękach swojego Boga, Ulrich? poprzez swoją pychę doprowadził się do takiego samego końca, jaki spotyka wszystkich fanatyków Inosa i Beliara. Ulrich's wielding it, no problem. But, like, is that going to be a problem for us? Does he now have the power of Adanos that he's going to contort for his own purposes? Like, we've seen books that are that have questioned the will of Adanos, where people claim to be doing things for the sake of balance, and they just kind of bend the rules and interpretations for their own selfish gains. So now secretly Ulrich is the big baddie? Or is it Wolfzak? Or not Wolfzak, Volker? Like, who's the antagonist of this game? I don't even know. I'm 150 hours or whatever into this game. I don't know who the bad guy is or what I'm trying to do anymore. Gdzie jest Przeor? Musi dowiedzieć się o odnalezieniu miecza. Chciał swojego cudu, to go ma. Ilu dobrych ludzi ma jeszcze zginąć, byście w końcu interweniowali? Lichwiarz musi w końcu zostać ukarany za swoje zbrodnie. Przeor niestety nie może cię w tym momencie przyjąć. Wczorajszej nocy stan jego zdrowia znacznie się pogorszył. Nie jest w stanie się poruszać ani mówić. Czemu nie podacie mu po prostu mikstury, którą zarekwirował mi i Riordianowi? Niestety, młodzieńcze, obawiam się, że to choroba, na którą nie pomaga żadne lekarstwo. Nasz miłościwy Przeor jest już bardzo sędziwy. Adanos i tak był już dla niego bardzo łaskawy, jeśli chodzi o długość życia i zdrowie. Przeor musi teraz przede wszystkim odpocząć, a nam pozostaje modlić się o wstawiennictwo naszego Pana. Pozwolisz, że dopytam cię jeszcze o jedną rzecz? Gdy opowiadałeś o rozjemcy, wspomniałeś coś o jakiejś wadze, na której był złożony. Masz ją może przy sobie? Yes. Miłościwy Adanosie, ten przedmiot jest zdecydowanie starszy niż całe ruiny Wolfzaka. Muszę coś sprawdzić. Marwinie, chodź za mną. Ingolfie, wytłumaczysz nam wreszcie, o co tutaj chodzi? Dokończ modlitwę, bracie, i przyjdź do mojej izby. Wygląda na to, że stoimy właśnie przed przełomowym odkryciem. Capital Zex. Blut auf Hände. But why is this one novice just standing here with his staff drawn? Oh, he's fishing. Why is he fishing in the like the font? I assume there should be water here, but it's so dark that you can't really tell. It just looks black. But why is this guy fishing? That seems wrong. He is a weird novice. Like, why is this happening? Is this a random event that's just awkwardly been stuck into the middle of a major main quest moment? Co ty wyrabiasz? Przegrałeś jakiś głupi zakład? Och, obawiałem się, że będzie niezręcznie, gdy ktoś mnie przyłapie. Everyone W is jednej here. z ksiąg czytałem o tym, jak radzić sobie z nadmiernym stresem. Pisali, że należy przypomnieć sobie czasy młodości i wczuć się mocno w jakieś nostalgiczne wspomnienie. Cóż, może lepiej będzie, jak sam to przeczytasz. You were worried you were going to get caught when there's a dozen people, including multiple archmages. Good grief. Znam tą książkę na pamięć. Nie musisz się śpieszyć z jej oddaniem. I have a feeling this is supposed to happen at night, and it was just a coincidence, like, that it was during a main quest, because maybe if it were at night, there wouldn't be other people here, and he would be more discreet about it.
That's just kind of funny. Memoir of Easier Days. Book about coping with stress with fond memories. 500 XP. Find true peace within yourself. You need to revisit the memories of the carefree days of yore. Each of us cherishes fleeting moments when we were happy and had no worries. However, they are often lost deep in our memories. The best way to return to them is to recall them with the same sights we experienced then. However, we are not always able to return to places from our better days, which is why it makes sense to recreate beautiful situations from our lives. Whether it was hunting with our best companions, baking delicious bread with our mother, or fishing with our father. Doing the same thing, even without them and in a completely different place, we can escape temporal problems for a moment and feel as if we are once again abiding in those wonderful moments. This feels like this book is being meta about the mod. Talking like the mod itself is what is it? A memoir of easier days? Maybe not the best way to phrase that, but it's the revisiting the memories of the carefree days of yore. It's kind of my interpretation, is that this is like talking about an allegory for the mod being going back in time to relive younger days playing Gothic 1 and 2, when a lot of us were young adults or teenagers or even kids. These guys are all praying and do not respond to inputs. So this book will let me train two-handed weapons +5 for 15 learning points. Strength +5 for 15. So I could get up to 79% two-handed if I did that. And then I could equip Wolfzock's sword, which would give 13 more damage. Oh, yeah, 13 more damage per hit. I mean, it's a cooler look. It's not worth it. Probably should just dump more points into strength at this junction. So let's follow Ingolf. I think this is the guy who turned me into a very small person on top of a bookshelf. Hej, ty! Nie myśl, że nie wiem o twojej małej wizycie w podziemiach. Masz szczęście, że nie zniknęło stamtąd nic cennego, bo sam Notger dobrałby ci się do skóry. Are you suggesting that there is treasure down there that I missed? Wow. Okay. Nie pilnujesz wejścia do podziemi? W tym momencie drzwi pilnuje inny mag. To chyba oczywiste, że musimy się co jakiś czas zmieniać. Stanie w tych podziemiach może jest wspaniałym sposobem na medytację, ale każdy potrzebuje od czasu do czasu zażyć świeżego powietrza. Mógłbym od ciebie dostać jakieś mikstury lecznicze? Nie wyglądasz mi na chorego, ale niech ci będzie. Weź ten eliksir. Za następne będziesz musiał jednak zapłacić.
Nasz klasztor potrzebuje środków, by móc pomagać tym bez grosza przy duszy. Pohandlujmy. Show me your goods. Okay. Well, he does have an earth aloe, and a dragon root, and a sorrel of the kings. One earth aloe by itself is not going to help me. I don't know how many opportunities I'll get to buy more, so maybe I will put this on. Well, if one by itself would give me +1, but I won't get the +3 bonus. Maybe I should table that one for later, knowing that my income is low right now, and I don't know when or if I'll find another one. Thorsten? Co ty tu robisz? Marvin? Mógłbym zapytać o to samo. Tak się składa, że przybyłem do klasztoru razem z Lokwarem, naszym magiem z wioski. Ktoś musiał pomóc temu staruszkowi przemierzyć półwyspy, żeby mógł spotkać się ze swoimi braćmi. Zazwyczaj prosił o to Markusa albo Stone'a, ale gdzieś ich wywiało. Stwierdziłem, że nie zaszkodzi mi rozprostować kości, a przy okazji mogłem sprzedać trochę mojego sprzętu na winnicy i w kopalni soli. A może ty czegoś potrzebujesz? Czas na mnie. Tak, tak. So Lokvar is here somewhere. Pokaż mi. Corsair Pride, Balanced Glaive, Captain's Sabre, Stuffer. Of course, everything is inferior to what I already have, but he does have a good selection of weapons now. Justice of Innos. I don't know when he got those level 3 ones. Might have been nice if I had those earlier. Could have crafted those and sold for money to, what's his face? Ogdengar, whoever. I'm not gonna be using a dexterity weapon at this point. Berserker's Axe is inferior, so I can sell that. I forget which of these I have crafted. Definitely that one. I think all these other ones I found somewhere. I'm definitely not going to use a Vardal Light, so I can sell that. And probably get rid of the Pride of Archolos and the Wrath of Innos. I don't think I crafted either one of these. So that's the best price I can get for them, I think. Not gonna use a dexterity bow. Let's get rid of that. This one I still don't know what the initials DD are supposed to be. David Duchovny? Like, hell if I know. That gets me some more money at least.
Czas na mnie. How are you doing? I should probably ask you that. Co słychać? A szkoda gadać. Przybywa nam coraz więcej problemów, a każdy kolejny jest coraz poważniejszy. Mojave, Czas na mo mnie. problems. Tak, tak. Where is Lokvar? And can I go looking for him and not interrupt this quest? Permanent potions. I guess I could make an elixir of life instead. 20 health is kind of nice, but I'll take the King's Sorrel. Or the strength potion, I mean. We've got plenty of alternative ways to increase my health with food and stingers. Whereas +3 strength is harder to get at this stage. Gdzieś wśród moich ksiąg powinno być dzieło o tytule Potęga Równowagi. Od wielu lat jej nie czytałem i nie wiem, gdzie mogłem ją położyć, ale z pewnością znajdziemy w niej coś przydatnego. Ja jeszcze raz przyjrzę się lekturze opowiadającej o historii wyspy. Gdy dowiedziałem się o waszej wyprawie, z ciekawości zacząłem wertować te stare kroniki. Sugerują, że prawda o rozjemcy może być zupełnie inna, niż wszyscy przypuszczali. I gotta find a book. My stories have given Ingolf an idea. I'm to go with him to his room. I am to search Ingolf's room for a book titled something Balance. Might of Balance. What is this completed quest? Ulrich learned of our quest for the Peacemaker, came to the ruins of Ardal to take it from us. When he left with the blade, the Wolfsons wanted to attack us, yada yada. Okay. Hey, your book is just sitting right here. And of course, I can't interact with these bookshelves. And the Minecrawler larvae or whatever are non-existent, as has been previously established. Writings, I can't read it myself. Ej, ty, mam twoją księgę. Wspaniale, pokaż mi ją. Niesamowite, przez tyle lat nikt na to nie wpadł. Jak mogliśmy być tak ślepi? But were you going to elaborate? To jak? Oświecisz mnie w końcu? Wygląda na to, że rozjemca wcale nie jest mieczem. Jeden z tłumaczy pierwszej spisanej historii wyspy Archolos popełnił błąd. Oryginał tekstu mówi o tym, że władcy dawnego Archolos utrzymywali pokój poprzez rodowe ostrze i rozjemce, które dawały moc, by zgasić ducha walki w sercach najbardziej zagorzałych przeciwników oraz wprowadzać pomiędzy ludźmi prawdziwą sprawiedliwość i równowagę. Podczas któregoś przekładów zniknęło słowo „i”, a kolejne opracowania i powstające legendy tylko ugruntowały ten pogląd. W ten sposób rodowe ostrze i rozjemca dla przyszłych pokoleń stały się jednym i tym samym przedmiotem. Sam pomyśl, o ile lepiej brzmi historia, w której to miecz jest rozjemcą. Przynajmniej taka jest moja teoria. Zgadzałoby się to z historią, którą nam opowiedziałeś. Nic dziwnego, że miecz i waga były zaraz obok siebie. Dla władców twierdzy to były dwa równie ważne artefakty. So what I just gave, like, are they supposed to be opposites for the sake of balance? And like, I just gave the War Sword of Destruction to Ulrich or something. Well, this makes me think that if I had refused to give him the thing, that would have been a game over screen, because there's no way they would have had branching quests dialogue for this situation. I think Ulrich is probably supposed to end up with the sword no matter what. I may have luckily avoided a
cutscene death in this situation. Sure. Zgasić ducha walki może odnosić się do lodu wydobywającego się z ostrza. Dokładnie o tym samym pomyślałem. W jaki sposób waga miałaby wprowadzać sprawiedliwość? Ta waga nie jest zwykłym urządzeniem. Na podstawie informacji z księgi, których dla mnie szukałeś, wnioskuję, że wbrew pozorom waga ta nie służy do sprawdzania, jak ciężkie są przedmioty. Magia, która w niej tkwi, pozwala ocenić i porównać prawdziwą wartość rzeczy. Z takim narzędziem każda transakcja może być w pełni sprawiedliwa. Pomyśl, ilu konfliktów można by w ten sposób uniknąć. Autor księgi nie podaje informacji o tym, jak stara jest waga, ale jego zdaniem artefakt ten pochodzi jeszcze z zamierzchłych czasów, gdy cały nasz świat zamieszkiwały zupełnie inne kultury. Wtrąca jeszcze coś o tym, że już wtedy wierzono w Adanosa. By ukarać nieposłuszeństwo swych wyznawców, zesłał wielką powódź, która sprawiła, że do dzisiaj zachowały się jedynie pojedyncze relikty ich dawnej świetności. Ta część brzmi już jednak jak fantazja. Nie zmienia to jednak faktu, iż w przedmiocie czuć aurę równowagi Adanosa. Jesteś tego pewny, Ingolfie? Tak jak już mówiłem, to jedynie moje teorie. Jednak wszystko wskazuje na to, że chociaż część z nich jest prawdziwa, ta niezwykła waga wymaga jednak dziesiątek lat skrupulatnych badań, żeby być w stanie powiedzieć o niej cokolwiek więcej, a co dopiero poznać tajniki jej działania. Jedno jest jednak pewne, pod żadnym pozorem nie możemy pozwolić, by wpadła w niepowołane ręce lub co gorsza, znowu niszczała przysypana gruzami. Marwinie, wiem, że dopiero co został ci odebrany rozjemca, ale muszę prosić cię, byś zostawił tę wagę z nami. Nie mam żadnej materialnej nagrody, która mogłaby ci zrekompensować jej wartość, lecz jestem pewny, że sam Adanos podziękuje ci za ten gest podczas następnej modlitwy. What am I gonna do with the scale? Like, I don't know. No dobra, trzymaj. Arcymistrzu, wybacz, że przeszkadzam, ale mam bardzo pilną wiadomość. Oh. Wieża sygnałowa płonie. That's not good. Co? Jak to? Macie jakąś informację, co się mogło wydarzyć? Condor Nie, calls for aid. arcymistrzu. Gdy tylko dostrzegliśmy światło i dym, natychmiast przybiegłem przekazać informację. Musimy to sprawdzić. Ależ Notgerze, przeor wyraźnie nakazał... Wiem, co nakazał. Nie zapominaj, że aktualnie to ja jestem zwierzchnikiem klasztoru. Przeor nakazał nam czekać na znak. Myślę, że dzisiaj dość ich już mieliśmy. Najpierw jego niedyspozycja, później odkrycie prawdy o rozjemcy, a teraz jeszcze sygnał z wieży. Kto wie, czy to nie sami orkowie spróbowali zbliżyć się do Silbach. Marwinie, ostatnio miałeś okazję wiele podróżować po wyspie, a ja nie opuszczałem murów zakonu od dobrych kilku lat. Udasz się tam ze mną? Yeah, but can I try to find Lokovar first? Maybe Kondak, if he's shown up by now? He probably hasn't. He's probably in a dungeon. Czyżbyście w końcu zamierzali interweniować w świat zewnętrzny? Przyznaję to z pokorą. Ty i wielu młodych magów miał rację. Zbyt długo siedzieliśmy zamknięci w naszym bezpiecznym klasztorze. Pozwoliliśmy, by na wyspie szerzyła się nieprawość. Teraz jestem już pewny, że Adanos chce, byśmy na nowo przywrócili tutaj ład i porządek. Czy to oznacza, że upewnicie się, że lichwiarza dosięgnie sprawiedliwość? Masz moje słowo. Jeśli ten człowiek jest winny wszystkich przewinień, o które go oskarżacie, to zasłużona kara go nie ominie. Notgerze, widzę, że nie odwiodę cię od tego pomysłu, lecz ufam, że czynisz to zgodnie z wolą samego Adanosa. Teraz to ty jesteś najwyższym wśród nas
I nie śmiem wydawać ci poleceń, lecz proszę, pozwól, bym to ja udał się z Marvinem na wieżę sygnałową. To na tobie spoczywa odpowiedzialność za klasztor i przygotowanie magów w razie najgorszego. Nie możemy ryzykować, że coś ci się stanie. Mam nadzieję, że nie będziesz ich musiał użyć, ale przyjmij te eliksiry lecznicze. Jeśli potrzebujesz jeszcze przygotować swoje wyposażenie przed drogą, to na placu klasztoru znajdziesz potrzebne przyrządy, a nawet kilku gości, którzy pewnie chętnie z tobą pohandlują. Będę tu na ciebie czekał. Śpiesz się, nie mamy czasu do stracenia. Well, thank you for giving me at least that opportunity. Potions. He didn't give me permanent elixirs. Okay. But what happens if I pray? Am I gonna get a bonus? Because I forfeited the Peacemaker? And are we gonna regret that Ingolf and I will not have the Peacemaker with me? Oh. Well, that did nothing. Half the reason I wanted to give it up was you said that Adanos would bless me. I thought that was telling me that I would get a statistical bonus if I prayed. Well, Adanos's thanks means nothing to me if it doesn't come with a stat boost. So as of right now, I gave them the all-important Peacemaker for nothing. Hopefully they'll figure out how it works and show up in time to do something about it. Or to do something with it, I should say. So he's still got a Badluf still one of them has a the troll ungent, herbal troll, whatever, earth aloe. So I'm probably gonna want to buy that at some point. Now, are these like more doors that just appear and disappear? Because like, I remember at the beginning of chapter 5, I thought some of these were just permanently open and like it wasn't even an open door, it was just either the existence of a door or no door. It like was not hinged, it did not open or close. So that's pretty bizarre if I'm remembering that right. You've got nothing. Where's Lokvar at? He's like the one person I'm interested in talking to right now. 'Cause he's the OG from Silbach, and he made a rare journey out to the monastery, so I would like to hear if he has any info about what's been going on, or if there's any new developments, or just casual dialogue. Is there going to be an invisible wall preventing me from leaving the monastery via this route here? Yes, there is. Ah. Sometimes I just get really upset at this game. Znam tą książkę. Like, I understand
you have an idea in your mind for how the story should play out, but there's got to be better ways to ensure it happens than putting up so many artificial restrictions on the player. So where's Lokvar? He's here, but he's nowhere that I can go. Like he must be in one of the other rooms with the closed door that I can't interact with. And shouldn't the one guy be up here in his bed? Or does he sleep in some other area? Who's the head archmage? I don't even remember his name. Oh, there's a refugee wandering around. Are you about to phase through the door? Where are you going? Yeah, they closed the door on us, so we can't go in. You're forced to just wander around for the rest of existence until the game graciously allows you to go back to your bed. I'm sorry, lady. That's the way it has to be. Where is Lokvar? Why tell me that he came here if I can't talk to him? Show me your goods. I'll buy this, I guess. Are there any other miscellaneous things I should sell to try to make some money? Oh god, I just started selling hundreds of these. Oh dear. Apparently not going to get the benefit of Minecrawler mandibles, so no need to hold on to a whole big stock of them anymore. I'll keep some, though. And he does have this. This is one permanent potion, but that don't do me any good. Wonder if I'll ever get to turn those into the guy at the museum or not. Sounds like the city may be in the middle of a civil war or something if, like, Volker has attacked the city, or Ulrich has attacked the city, or who knows what's going on. It shouldn't be orcs, because I wiped out all the colonels or the warlords or whatever they were called.
Oh, maybe I should make a save here for chapter 6. Okay, so Hej, ty. Let's go. W takim razie ruszajmy. Yep, we're warping. Where are we? Teraz Signal Tower. ostrożnie. Nie wiemy, co tam może na nas czekać. Chodź za mną i nigdzie się nie oddalaj. Teraz cię załatwię. So now I'm fighting Oryx dudes. Hey, you got an apple. Anybody else want to feel the wrath of steel? Die, you pesky varmints. Not blocking. Accept your fate. Or Klaus. Isn't there a Johann up here somewhere? Ludzie Ulryka nigdy by sobie nie pozwolili na taką samowolkę. Po co mieliby atakować wieżę sygnałową? Chyba że szybko. Musimy coś sprawdzić. Yo, they might have attacked the city. But before I need to go look for what's his face? Find Johann or whatever his name was. Hammer of the Wolf Sun. Johann! I guess now I can take the rest of their wood. They're not going to need it anymore. Also, what if I went to bed right now? Like, I'm not in a time bubble right now, am I? Also, what if I tried to leave? What if I tried to just go to the city right now? Am I gonna get black screen teleported? Yep. Of course. Silbach wygląda na nietknięte. Nie mogę dostrzec miasta z tego miejsca. Musimy wejść wyżej. Nie, to przecież niemożliwe. Ulryk jest człowiekiem honoru. Nie odważyłby się na taki krok. What thing? Let me see. Jaki krok? Widoczność nie jest najlepsza, ale jeśli mnie oczy nie mylą, to nad miastem rozciąga się łuna światła. Dostrzec można nawet kłęby dymu. Normalnie uznałbym, że to po prostu pożar, ale ci wilczy synowie na wieży sygnałowej to nie może być przypadek. Ulryk zaatakował miasto? To była dla niego doskonała okazja. Po odpłynięciu wysłannika królewskiego miasto musiało być zdezorganizowane. Jest tylko jeden sposób, by to sprawdzić. Wrócę do klasztoru po resztę magów wody. Nawet jeżeli to wyłącznie pożar miasta, to i tak przyda im się nasza pomoc. Yeah, maybe you should bring the Peacemaker with you while you're at it. He set off somewhere with most of his unit. Who are you referring to? Ulrich? Is this referring to Ulrich? Gdy byliśmy w Wardal, wyruszył gdzieś z większością swojego oddziału. Wtedy byłem zbyt zaaferowany kilkunastoma bełtami wymierzonymi w moje ciało.
ale teraz zdaje się to wszystko układać w większą całość. Dlaczego Ulryk miałby dopuścić się zdrady? Sam mówiłeś, że to człowiek honoru. It's not treason if he's reclaiming the land of his ancestors. Dalej uważa, że cała wyspa Yeah, powinna należeć do jego rodu. Już w młodości miał ogromne zapędy, by wyzwolić się spod jarzma Myrtańczyków. Myśleliśmy, że z wiekiem nabrał rozumu i pokory, ale wygląda na to, że jedynie czekał na dogodny moment, by uderzyć. I'm sick of fighting and killing. Wait it out. Like, I assume Marvin would want to do this. Metagame, this is what I think would be maybe like what my Marvin would want. This is what I want. Like, this is canon Marvin, my Marvin, and me. I'm gonna see what this does. Mam już dość walki, zabijania i gonienia za sam nie wiem czym. Jedyne, czego tutaj chciałem, to nowe, spokojne miejsce do życia. Mieszkańcy Archolos muszą sami zająć się swoimi problemami. Ja już zbyt długo byłem ich chłopcem na posyłki. Tak po prostu uciekniesz z wyspy? Nie, zostanę na Archolos. Odsunę się w cień. Poczekam, aż wypełnisz swoją obietnicę i sprawisz, by lichwiarz otrzymał karę, na jaką zasługuje. A później, kto wie, może wyruszę zobaczyć resztę królestwa. Słowo się rzekło, zadbam o to, by lichwiarz miał proces z prawdziwego zdarzenia. W takim razie do zobaczenia i powodzenia w obronie tego długowiecznego i wspaniałego miasta. Okej. Miałem już dość walki. Odkąd tylko przybyłem na tę przeklętą wyspę, walczyłem o wszystko. O przetrwanie, o szacunek, o godne życie. I przede wszystkim o odnalezienie mojego brata. Nawet bez mojej pomocy Roderich oraz magowie wody odparli atak, który, jak się później okazało, był wspólnym podstępem Ulryka i Volkera. Żyłem na uboczu przez wiele tygodni i obserwowałem, jak mieszkańcy Archolos powoli odbudowują to, co zniszczył ogień bitwy. Część z nich zupełnie o mnie zapomniała, ale wielu twierdziło, że to dzięki mnie magowie zdążyli przybyć na czas. Nic jednak nie mogło przywrócić życia mojemu bratu. Już zawsze będzie tylko jedną z setek ofiar szaleńczych knowań Volkera. Kilka dni po bitwie udało mi się zorganizować symboliczny pochówek. Ceremonia odbyła się w kościele magów ognia, a sam nagrobek umieściłem w dodatkowej zewnętrznej części cmentarza, przeznaczonej dla wszystkich poległych podczas walki o miasto. Ulryka wraz z nielicznymi pozostałymi przy życiu wilczymi synami zakuto w kajdany i zesłano do górniczej doliny, gdzie mają spędzić resztę swoich dni, wydobywając rudę dla króla. W ramach podziękowania za pomoc w uratowaniu miasta i w celu ochrony tego starożytnego artefaktu, rozjemca został przekazany magom wody, którzy ukryli go w najgłębszych podziemiach klasztoru. Wraz z wymordowaniem Rady Miasta przez Ulryka, Roderich został jedyną osobą na Archolos z władzą nadaną bezpośrednio przez króla, a tym samym najważniejszym człowiekiem na całej wyspie. Lorenzo nie przyjął oferty Volkera i do końca był wierny miastu. Niestety, zapłacił za to własnym życiem. Po jego śmierci gildia zaczęła bardzo szybko tracić na znaczeniu, a wewnętrzne konflikty doprowadziły do jej podzielenia na mniejsze organizacje handlowe. Brat Karamona dotarł na Archolos kilka tygodni po bitwie, po czym rodzeństwo wspólnie opuściło wyspę, by szukać kolejnych przygód. I missed that he had a brother. Ramsay uciekł z miasta i szukał schronienia w Silbach. Został jednak przegnany przez mieszkańców wioski, którzy dowiedzieli się o jego zdradzie.
Po dziś dzień można spotkać go podkradającego ze stodoły resztki paszy dla owiec. W ramach nagrody za wieloletnią służbę Silbach zostało przekazane Albynowi, dzięki jego umiejętnemu zarządzaniu pozwalającemu na wykorzystanie farm i zapasów należących do wioski. W okresie ogromnego zapotrzebowania na jedzenie w odbudowującym się mieście, Silbach wkroczyło w erę wielkiego dobrobytu. Mieszkańcy Silbach w końcu mogą spać spokojnie, a historia o bestii bardzo szybko stała się jedynie lokalną legendą. Winnica Valerio, sprawnie zarządzana przez dwóch braci, zapewnia miastu spore dostawy żywności i jednocześnie dalej prowadzi produkcję legendarnych archolowskich win. Przystań Łotrów nie została ponownie zasiedlona i powoli zarasta, wchłaniana przez otaczające ją bagno. Przeor Regen zmarł tej samej nocy, gdy trwała bitwa o miasto. Na jego miejsce wybrano Nodgera, okrzykniętego przez wszystkich wybawicielem miasta. Złagodził on wcześniejsze postanowienia Regena dotyczące ingerencji magów w sprawy wyspy, ale jednocześnie obiecał polityczną neutralność. Riordiana wysłano do Wengardu. Miał tam pracować jako jeden z nadwornych alchemików i wspomagać pracę innych magów przy jakimś tajemniczym projekcie. Bez swoich hersztów orkowie nie byli w stanie przypuścić ataku na miasto w dogodnym dla siebie momencie. Zaciekły opór, którego doświadczyli na Archolos, ostatecznie zmusił ich do odwrotu i przeniesienia swoich sił na inne wyspy. Anna została w mieście i po wszystkim, czego doświadczyła, zdecydowała się poświęcić resztę swoich dni opiece nad chorymi oraz potrzebującymi. Fabio dostał to, na co od samego początku zasługiwał. Ezekiel stał się najważniejszym handlarzem w całym Silbach i okolicy. Jego stragan każdego dnia odwiedzają tłumy ludzi, kupujących najróżniejsze towary. Kazim miał sporo szczęścia, gdyż udało mu się uciec z wyspy jeszcze przed bitwą o miasto. Potrawy Ruperta zrobiły taką furorę, że otworzył w końcu swoją wymarzoną własną karczmę. Timo nie wytrzymał widoku rzezi na ulicach i uciekł. Nie mogąc znaleźć dla siebie miejsca na wyspie, ostatecznie zajął się tym, o co go wszyscy początkowo niesprawiedliwie posądzali – kradzieżami kieszonkowymi. Niestety nie udało mi się ustalić, co się stało z pozostałymi towarzyszami z okrętu, który nas tu sprowadził. Who did I miss? Mimo iż Kurt po części przyczynił się do zaginięcia Jorna, to zawsze miał dobre intencje i starał się mi pomóc jak tylko mógł. Lichwiarz go zmanipulował, tak samo jak mnie. Urządziłem więc wujowi pogrzeb w Silbach, tam gdzie przeżył większość swojego życia. Może i Bodowin jest ekscentrykiem, ale w przeciwieństwie do większości mieszkańców tej wyspy dotrzymał swojej części umowy. He didn't give me the I dał mi potions or to, ingredients po co I do came niego to him przyszedłem. for. Na razie dalej przesiaduje całymi dniami w swojej pracowni, ale może w końcu uda mu się dokonać jakiegoś przełomowego odkrycia. That was a lie. Ludzie Volkera nie zdołali całkowicie zniszczyć mojego domu i po kilku tygodniach mogłem znowu cieszyć się życiem w swoich własnych, pięknych 4 ścianach. Podjąłem dobrą decyzję, by oddać psa Wiktorowi. Bardzo się zaprzyjaźnili i nie miałem serca, by zabierać zwierzę z Silbach. Teraz pomaga doglądać tamtejszych owiec. Roderich i Riordian postanowili wykorzystać zamieszanie wśród wilczych synów i natychmiast ruszyć szturmem na wilcze leże. Dzięki elementowi zaskoczenia udało im się błyskawicznie zająć całą twierdzę i odbić przetrzymywanych tam członków wyprawy do Wardal. Wilcze leże zostało zdobyte przez wojska królewskie, a następnie urządzono w nim siedzibę zakonu paladynów.
Od tej pory szkoli się tam młodych wojowników Innosa przed ich wyruszeniem na front wojny z orkami. Zamknięcie w przeklętej twierdzy odmieniło życie wszystkich członków ekspedycji. Ci, którzy wyszli z Wardal, nie byli już sobą. Najgorzej zniósł to Stone, mimo iż początkowo nie dawał tego po sobie poznać. Popadł w alkoholizm i któregoś razu po prostu roztrzaskał młotem kowalskim czyjąś czaszkę w karczmie, wykrzykując przy tym, że ten człowiek to przeklęty szkielet. Wraz z Riordianem postawiliśmy w pobliżu mostu do twierdzy symboliczną mogiłę, upamiętniającą wszystkich, którzy polegli w środku. Znalezione w środku złoto oraz kosztowności wystarczyłyby zapewnić godziwe wynagrodzenie tym, którzy przeżyli, a także zadośćuczynić rodzinom tych, którym się to nie udało. Havard zapieczętował twierdzę tak, by już nikt nigdy nie wszedł do środka. Te przeklęte korytarze nie przyniosłyby nikomu niczego poza cierpieniem. Kessel nigdy nie opuścił podziemi Wardal. Gdy my tkwiliśmy pod ziemią, Grayson opuścił wyspę wraz ze swoimi gwardzistami, zabierając ze sobą także zgromadzone podatki. Pożegnał się ze swoim stanowiskiem zaraz po dotarciu do Wengardu. Król i szlachta uznali go za winnego uchybień, przez które nie wykryto planowanego buntu na Archolos. Podobno jeszcze przed wyruszeniem na kontynent próbował mnie odnaleźć, by zgodnie z obietnicą zabrać mnie ze sobą. A co ze mną? Po bitwie o miasto mieszkałem na Archolos jeszcze przez kilka miesięcy. Niestety, coraz więcej osób widziało we mnie zagrożenie dla swoich planów umocnienia własnej władzy na Archolos. Ani się obejrzałem, a stałem w ratuszu. Zostałem oskarżony o kolaborację z Ulrykiem i Volkerem. W końcu pracowałem dla nich przed atakiem na miasto. Jakkolwiek bezpodstawne były te oskarżenia, nowe przepisy mówiły wyraźnie: każdy współpracownik Wilczych Synów i Lichwiarza, który sam nie wydał się w ręce władz, ma zostać skazany. Roderich nie miał wyboru. Będąc pod presją rosnących w siłę miejskich decydentów, mając przed sobą zmanipulowany motłoch sportu i chcąc zachować porządek w mieście, uznał mnie za winnego. Well, that sucks. Riordian był w Wengardzie, zajęty jakimś przedsięwzięciem razem z innymi magami. Notger miał związane ręce przez swoją obietnicę ograniczenia ingerencji w politykę, a Grayson po utracie stanowiska nic już nie znaczył. Pomimo tego, jak wiele zrobiłem dla mieszkańców Archolos, nie miałem do kogo udać się po pomoc. Stałem sam naprzeciwko rozwścieczonych mieszkańców miasta, którzy potrzebowali kolejnego kozła ofiarnego. Jako okoliczność łagodzącą uznano jedynie moje wcześniejsze zasługi dla Archolos, co pozwoliło zamienić karę ze ścięcia na zesłanie do Górniczej Doliny. Zgodnie ze starym zwyczajem, Roderich w geście osobistego szacunku pozwolił mi zachować ostrze, które odebrałem lichwiarzowi. What? I tak właśnie trafiłem tutaj. No to jesteśmy. Spokojnie, wszystko będzie w porządku. What? What happened, like, in the last 2 seconds of the game? I got a sword from Volker? How and when did that happen? And was that supposed to be,
what you call it? It looks like the Orc Slayer from Gothic 2, which is also Scar's sword from Gothic 1. Why did they give him a sword? Is Marvin supposed to be Scar this whole time? Like, what happened? Oh my god. Oh, well, that was a lot to unpack at the end. Like, at first I didn't mind just bailing out on the game and saying, screw all this constant runaround, I don't want to deal with this. Just let everyone else fight their battles and leave me to just hang out in peace. Like, I was kind of okay with that just being the end of the game, but then Marvin gets screwed at the end anyway. I kind of understand it, but also it's awfully convenient that so many important people who would have been able to step in and say, hey, actually Marvin was like trying to do as much good as he could, and he was being manipulated in circumstances, and all these other people who could have stood up for him were conveniently unavailable or dead or no longer at their post, and so many other people just didn't speak up. Oh man. And then that ending kind of spoiled, I guess, that the attack on the city was like a joint orchestration by Volker and Ulrich, but without really explaining how or why. So I don't really understand that. But, you know, it's kind of nice to see the slideshow showing lasting repercussions of how far your influence reached in the game and how things happened, you know, continued on into the future after the game. I always like it when games do that. I think in this case it was, like, it felt more sincere than, like, the end of Elix, maybe? Because, like, Elix, oh my god, see, the music gets super loud in these pre-recorded scenes, and I can't lower the volume very easily. I have to drop it in the recording software. So hopefully that's doing it correctly, and now the volume is down a little bit in the software, but like, all of the post-game stuff in Elix was kind of, didn't mean a whole lot to me. Like, I appreciated the effort to do it, but there wasn't as much of a strong connection to the characters in that game, in my personal experience, whereas I felt much more of a personal connection to so many other characters in this game. But because the music is so loud, and I am probably going to go ahead and just reload a save and replay what I'm assuming is supposed to be the canonical ending. Because I don't think you're meant to just sit out of the final battle like I did. I appreciate that choice. But I think I'll just let the credits play out for the rest of this one, and then I'll reload the save and play out what I assume is the actual canonical ending in another episode.
byś mógł jak on znów szeptać pod niebem. Słyszę płaczącej rannej rosy krople dwie obiecują bliski dzień, w którym odnajdziesz mnie. Tam, gdzie gwiazdy porywa nam zachodni wiatr, tam, gdzie mrok spowił czas, tam, gdzie nie ma już nas, tam w miłości jest śmierć. Z nad rzeki śnieżną biały dobiega śpiew, kłamie, że pomściłeś swą krew tarczą i mieczem. Widzę orkowe hordy zacierają szlak. Czy odnajdę twoich słów niepowtarzalny smak? Sen odpłynął w nieznane, a my w innych snach. Zbudujemy wśród gwiazd w zboczach gór wielkich miast noc, której nie zgasi nikt. Ja w noc księżycową poczekam na świt, ten, który przyniesiesz mi. W brzasku Myrtany mój sen ukochany choć raz znów ujrzeć chcę. Uwierz lub nie, sam i nos wie, jak kruchy